Cześć, witajcie. Kolejny leciwy sprzęt Onkyo model TX666. Jest to amplituner tej firmy, stereofoniczny. Ciekawy kolor panelu przedniego. Nie wiem, czy to jest kolor wypłowiały, czy taki był, taki złotawy. Fajnie to wygląda. Ciemne szkło, jeżeli jest niepodświetlone, od skali, skrywające za sobą skalę, wskaźniki do strojenia sygnału. Sprzęt do mnie trafił na nie tylko przegląd, ale i na naprawę, bo z tego co kojarzę, z tego co rozmawiałem z właścicielem, to sprzęt jest w tym momencie martwy. Oczywiście włącza się na tę chwilę, ale podłączyłem sobie sygnał z generatora i widzę, że tuner nic nie reaguje, więc sekcja tunera jest nieżywa. Oprócz tego problem jest z tego, co mówił właściciel, co opisywał z końcówką mocy. W tym momencie chyba są wyłączone. Końcówki mocy są odłączone, moduły wzmacniacza od reszty i udaje się uruchomić ten amplituner, a końcówki są powodem tego, że wywala bezpiecznik. Także mamy uszkodzenie. Jak widzę, chyba już nie jedno, bo i nam sekcja tunera nie żyje. Tutaj widzę jeszcze przyklejone u góry w woreczku jakieś tuleje. Na ten moment nie wiem, od czego są. Zobaczymy, wyjaśnimy zagadkę. No cóż, nieżywy, ale kompletny, jeśli chodzi o gałki. Skala i szybka również jest niezniszczona. Obudowa w całkiem ładnym stanie. Zdejmijmy najpierw obudowę. Na razie nic więcej nie powiem o tym amplitunerze. Zobaczymy, co go tam boli i co nam w środeczku zastaniemy. I amplituner tak prezentuje się w środku. W środku czysty. Chyba właściciel go mył. Bo widzę, że są ślady mycia, więc chyba nie będzie potrzeby drugi raz moczyć tego wszystkiego, bo powiedzmy sobie szczerze, woda nie zawsze dobrze służy. Czasem trzeba umyć, ale gdy nie jest to konieczne, po co? No i właściwie zbliżamy się tutaj do sedna niedziałania. To, co mówi właściciel, odpięte są tranzystory końcowe. Prawa strona wraz z tranzystorem ustalającym prąd spoczynkowy, lewy ustalający prąd spoczynkowy i lewe tranzystory mocy odpięte od płytki wzmacniacza mocy, płytki sterującej. I w tym zestawieniu uruchamia nam się amplituner. Co mi pozostaje? Zdjąć obudowę i radiator, dostać się do tranzystorów końcowych. Są to tak zwane w obudowie kapelusze. Pomierzyć tranzystory od prądów spoczynkowych, jeśli są ok, a jeśli są ok, a jeśli nie, to i tak musimy wyjąć płytkę wzmacniacza mocy i widzę tutaj, że kondensatory były powymieniane, więc musimy sobie posprawdzać wszystko, poprawność montażu, posprawdzać elementy, czy czasami tutaj nie ma problemu. Jeśli nie tranzystory końcowe, to być może tutaj jest problem. Potencjometry zapewne od ustalania prądu spoczynkowego do wyczyszczenia, ale generalnie amplituner w środku jest czysty. Kilka kondensatorów poza płytką wzmacniacza mocy też wymienione. Tutaj na pośrednia częstotliwość. Tutaj zasilacz plus 15V, plus 12, plus 24. Od spodu jeszcze zobaczmy sobie od spodu, jak to wygląda. I od spodu plątanina kabli. Chyba to są lata 70. budowa tego urządzenia. Montaż tak zwany point to point, pomieszany z montażem na płytkach. Jedna plątanina wielka kabli, selektor wejść, potencjometry. Prawdopodobnie to będą firmy, a nie, Alps, takie Alpsy w dużej obudowie. Wyglądają na czyszczone. Troszkę tu jeszcze kondensatorów jest, ale to już decyzja właściciela, czy tylko usuwamy
uszkodzenie i przywracamy do sprawności. Przerobimy pełen przegląd i mierzymy wszystkie kondensatory i zmieniamy je. Myślę, że najpierw zajmijmy się końcówką mocy. Dlaczego ona nie działa, dlaczego ma zwarcie. Ok. Może omówmy sobie jeszcze na szybko budowę. Transformator zasilający, kondensatory filtrujące zasilanie. Od końca tranzystory mocy na radiatorze, płytka wzmacniacza. Zespół wskaźników i podświetleń wszystkich funkcji zrealizowany na żarówkach, skala, pokrętło oczywiście do strojenia. A tu luzu widzę nie ma na agregacie. Tak patrzę a propos Sansui TA500, to tam był większy luz, tutaj ten luz jest mniejszy. Frontend, czyli głowica. Tu zapewne albo i nie. Podejrzewam coś od AM-u, bo to będzie od FM-u, to jest chyba AM. Od spodu będzie mi ciężko rozszyfrować wszystkie te płytki. Powiem szczerze, na ten moment muszę zajrzeć do serwisówki. Ale co tutaj mamy? Ciekawe. Gdzieś na pewno jest przewzmacniacz. Tutaj widzę, idę kable. Przewzmacniacz mikrofonowy. Co więcej tutaj może być? Na pewno tak, to przewzmacniacz mikrofonowy raczej. To szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia od czego ta płytka na ten moment. No i troszeczkę kabelkologii. Tu jest dużo kabli. Zasilanie do końcówek mocy. Więc trochę jest niewykorzystanej przestrzeni. Zespół tych przełączników też zajmuje dość sporo miejsca. I to wszystko. Kawał klocka, jak się go tak troszeczkę pomajda. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego nie działało FM? Kabel odlutowany od złącza. Tu transformator wyjściowy. To powinno być, z tego co ja widzę, chyba przykręcone w ten sposób. Tu dolutowane kable. Kabel urwano również z drugiej strony od głowicy, także to trzeba naprawić. Gdy podłączyłem się sygnałem tutaj na wejście głowicy, zadziałał tor FM, ale jest on dość mocno rozstrojony, także strojenie się przyda. Tutaj mnie troszeczkę jedna rzecz niepokoi, pęknięty rdzeń w tej cewce. Prawdopodobnie jest, więc coś już było kręcone. No troszeczkę roboty takiej mnie czeka. Najpierw przywróćmy go do żywych, a później będziemy się zastanawiać, co dalej. I płytka wzmacniacza już wybyłeszona. O dziwo jest to druk dwustronny. Jedna strona i strona górna, top, warstwa, również są parę ścieżek. Wymontowałem z jednej strony taki oto ciekawa łączówka do tranzystora ustalającego prąd spoczynkowy końcówki lewej. I co mamy? Ano siara. Jakiś tam rezystor, tranzystor niesprawny. Prawy jest ok. I w tym momencie grzebę dalej. Jedno uszkodzenie już jest. Lecimy sobie od końca w stronę wejścia sygnału. I sprawdzam tranzystory mocy. O dziwo są tu użyte tranzystory Sony 2SD316. Wszystkie jednego typu przewodnictwa, czyli układ końcówki mocy quasi-komplementarny, jak w naszym Radnorze. Sprawny. Może wracać na miejsce. Sprawdzę wszystkie 4. Dla lewej, dla prawej strony. Jeśli są ok, no to lecimy dalej. I kolejny też sprawny. Prawa strona również sprawny. Ostatni też sprawny, czyli wszystkie 4 sprawne. Przy okazji nałożymy świeżą pastę. I jak widać na załączonym obrazku, końcówka złożona, wtyczki podłączone, wzmacniacz uruchomiony, oscylogramy. Jak widać równiutko kanały wzmacniają, obydwa kanały. Mamy tutaj moc około w tym momencie prawie, no nie prawie, tylko 3 W mocy
RMS, parametry samego wzmacniacza, 200 kanał lewy, 200 kanał prawy, kanały równo. Dobrze. Co było przyczyną? To co mówiłem wcześniej. Tranzystor od ustalania prądu spoczynkowego w jednym kanale był walnięty, więc zapewne dlatego wybijało bezpiecznik, gdyż prąd lewej końcówki rósł do teoretycznie nieskończoności, czyli pobierał tyle, ile mu dał zasilacz. Wymieniliśmy sobie tranzystory, zarówno w jednym kanale ten uszkodzony, jak i w drugim kanale no, takiego samego typu. Prądy oczywiście ustawione, wcześniej ustawiałem prądy troszeczkę, jak ma być 20 mV w spadku napięcia na rezystorze miterowym ustawiłem 25. Jest to w tolerancji plus minus 5 mV, tak jak mówi producent, a przez to zauważymy, że troszeczkę niższe zniekształcenia są, więc tak zostaje. I tyle. Płytka umyta, nic więcej nie robię. Mamy tylko naprawić, więc tak zostawiamy. Kondensatory tu są wymienione, więc płytka zakręcona, można o niej zapomnieć. Teraz przystępuję do strojenia toru FM. Zobaczmy sobie. Zróbmy może tak, żeby coś było widać. Dobrze, przełączam się w tym momencie na FM. Widzimy, jesteśmy dostrojeni do częstotliwości z generatora 97,3 MHz. Skala do lekkiej poprawki po 97 mamy tu. A 3 powinno już troszkę dalej, więc spróbujemy sobie to też poprawić. Pełen sygnał stereo. Dobrze, odkręcamy sobie manetę do jakiejś tam, powiedzmy, no nieważne, jakąś moc mamy. 0 wstrojeni i takie mamy wyniki. Czyli widać, że tuner do strojenia jest to za duże zniekształcenia. Jak jeszcze można poznać, że mamy odstrojony detektor? Zobaczcie, stroję w prawo i sygnał jeszcze nam nie opada. Ile się odstroiłem w zera detektora, zanim spadł nam sygnał. Zobaczmy, czy w lewo mamy tą samą sytuację. Tak. I widzicie, już spada mi sygnał diametralnie, czyli w prawo jadę i dopiero zaczyna sygnał spadać, a w lewo już nam spada w tym momencie. Czyli nie jesteśmy idealnie w zerze detektora. Tor pośredniej częstotliwości do zestrojenia. Spróbujemy sobie poprawić jeszcze tutaj tymi trymerami, jak i cewkami czułość samej głowicy, tak aby sygnał był jeszcze wyższy. Może dobra, wstrójmy się w jakieś to 0. Teraz tak z ręki troszeczkę, ale już statywu nie chce mi się podłączać. Wyłączę oświetlenie, wyłączę oscyloskop i sprawdźmy sobie czułość użytkową stereo tak na szybko. Minus. O, już nie mamy stereo. Dobrze. Minus 75. Dobra. Lecimy, kiedy nam zgaśnie dioda stereo. Dioda stereo gaśnie nam. Już nam zgasła. Nie, jeszcze. Dobrze, to jeszcze lecimy. O, 56. Minus 66 dBm. No to niska czułość, bardzo niska czułość. Spróbujemy, co uda się nam tutaj poprawić w tym temacie. Może uda się coś poprawić. Oby. Także ja otwieram serwisówkę. Martwi mnie tylko jedna rzecz, że ten rdzeń jeden jest tutaj pęknięty w tej cewetce. I nie wiem, czy to nie będzie kłopot. Albo jest pęknięty, albo tak mi się wydawało. Miejmy nadzieję, że mi się tylko wydawało. Jeszcze jedna rzecz, drogi właścicielu. Tutaj te wszystkie gałeczki. Nie przejmuj się, drogi właścicielu, że to jest nierówno. Po prostu one, te wklejki na tym pierścieniu, które są wewnątrz pierścienia aluminiowego, są odklejone, przez co gałka nam się obraca na tej wklejce, a nie porusza potencjometrem. Ja postaram się to wkleić na kleju podobnym do butaprenu i mam nadzieję, że będzie ok. I już koniec prac przy amplitunerze. Widzicie, troszeczkę wykołowany, bo ma zdjętą podłogę. Podłożyłem szpulkę od cyny, żeby nie leżał bezpośrednio na stole. Stereo zapalone, zestrojony.
wcześniej pokazywałem, końcówki już działają, jeśli chodzi o wzmacniacz. Przejdźmy teraz do samych pomiarów tunera i zobaczcie w tle pomiary. 27 setnych, kanał lewy, kanał prawy. No i słowo wyjaśnienia, dlaczego tak, a nie inaczej. Mogę zejść ze zniekształceniami nawet do powiedzmy 5-6 setnych, więc dość znacznie, ale jest jeden myk. Długo stroiłem, według serwisówki oczywiście, tor pośredniej częstotliwości i mieliśmy sytuację, że gdy zszedłem nisko z pomiarami, jeśli chodzi o zniekształcenia dla pełnego sygnału, to niestety, ale zero detektora dla wysokich sygnałów pokrywało się ze wskaźnikiem, czyli na środeczku dla zera mieliśmy sygnał maksymalny, jednak gdy zjeżdżaliśmy z sygnałem wejściowym niżej, rozjeżdżało się to. Więc musiałem wybrać jakiś kompromis i uważam, że dla silnych sygnałów i tak mamy parametry bardzo dobre, a dla słabszych sygnałów, powiedzmy minus 75 dBm, to jest taki średni sygnał i już widzicie w tle wyniki 0,2 kanał lewy, kanał prawy, więc zgodnie z producenta zaleceniami, czy tam z deklaracją, SNR bardzo wysokie, 46-47. I zobaczmy sobie na wskaźnik sygnału. Zero detektora. Odjeżdżam w prawo, sygnał maleje. Jestem w zerze, sygnał maksymalny. Odjeżdżam w lewo, sygnał maleje. Czyli jesteśmy w zerze detektora dla sygnałów średnich. Wyniki przyzwoite. No to lećmy sobie dalej. Minus 80 dBm. 45 dB SNR, zniekształcenia jeszcze dość niskie, także audycja słuchalna. W lewo spada nam sygnał, zero detektora, sygnał maksymalny, w prawo spada nam. Czyli inaczej rzecz biorąc i ujmując, mamy pewną nieliniowość, można powiedzieć, detektora, jeśli chodzi o moc sygnału wejściowego dla sygnałów silnych, wysokich czy tam dużych sygnałów z anteny. To zero detektora nam się rozjeżdża wobec tych sygnałów słabszych, więc wybrałem taki pewien kompromis, bo dla dużego sygnału silnego i tak będzie audycja fajnie słyszalna, a dla słabego po prostu mi się to rozjeżdżało, no bo jeżeli detektor, mieliśmy maksimum sygnału w takim położeniu detektora, oczywiście to jest tylko wskaźnik, więc to symulacja. Chciałem tylko wytłumaczyć, o co chodzi. No to, moi drodzy, nie jesteśmy wtedy idealnie na środku naszej częstotliwości pośredniej i już się pojawiały szumy. W tym momencie dla słabych sygnałów, minus 75 dBm to już jest dość słaby sygnał. Mamy idealnie w zerze, przez co nie ma szumów, nie ma ćwierkania. I tak to zostawiamy. Dobrze, jeszcze zobaczmy sobie w takim razie tą czułość użytkową stereo. Minus 85 dBm i jeszcze mamy 42 dB. A gdy wcześniej sprawdzałem dla sygnałów, oczywiście obniżenia zniekształceń, czyli dążenia do minimum zniekształceń dla maksymalnego sygnału, ta czułość nie była idealna, była dość słaba. Zresztą widzieliście przed strojeniem. W tym momencie minus 87 dBm, no powiedzmy minus 86, bo troszeczkę przesadziłem. Minus 86 dBm, mamy 40 dB SNR. Czułość dość wysoka, 11 mikrowoltów. I tak zostaje. I tak zostawiamy. A mono? W mono zobaczcie, jak nam spadły ładnie zniekształcenia. SNR wzrosło, czyli detektor ładnie zestrojony. I tak zostawiam i to zostaje. Także drogi właścicielu, dla wysokich sygnałów i tak raczej nie usłyszysz zmiany, a dla tych niskich sygnałów, to co było wcześniej, to było chyba, nie wiem, 58 dBm czułość, czyli około minus 58 dBm to było chyba coś takiego, czyli około 250 mikrowoltów. No to mamy dziesięciokrotnie, ponad dziesięciokrotnie, 20-krotnie nawet obniżenie, zwiększenie czułości użytkowej.
kombinowałem, żeby jakoś to wypośrodkować. No mogłem, tak jak mówię, pomiary pomiarami, no ale to nie chodzi o to, żebym miał minimum, żeby dążyć do jakiegoś minimum, żeby, nie wiem, tutaj pokazać, że ile to można wykręcić na tym tunerze, ale żeby on był dobrze zestrojony, tak jak widzimy teraz. Spada nam sygnał odjeżdżając w prawo, jesteśmy w zerze maksimum. Spada sygnał, jak odjeżdżamy w lewo. Jeszcze raz, może ostrość złapę na wskaźniki, albo gdzieś tutaj, o, i zobaczcie. Jesteśmy w zerze detektora, odjeżdżam w prawo, spada sygnał, tak? Maksimum sygnału, jadę w lewo, spada sygnał. Jeszcze raz, prawo, spada sygnał, w lewo, spada sygnał. I tak zostawiam. Oczywiście wymieniłem jeszcze jedną żaróweczkę od podświetlenia, tak żeby to już było jednolite, należało mu się. Na tym zostawiam. Amplituner sprawny. Wszystkie funkcje działają, końcówka przywrócona, prądy ustawione. Może podłączymy sobie jeszcze kawałek anteny, kolumny i zobaczymy, jak on działa. I antena podpięta. Lecimy. Funkcja muting działa. Lećmy na funkcji muting, czyli wyciszaniu szumu między wyszukiwaniami. W tamtym lepszym świecie. Żegnam się. Sportu i kultury to to w sklepach euro i na euro.com. Widać stroj bez problemu na maksimum. Słownictwo. Reklama. O, i widzicie, tu odstrajamy się, już słychać szum, maksimum, tu znowu szum. Jeżeli byśmy detektora nie ustawili odpowiednio, to już byśmy mieli szumy. Lecimy dalej. Tu zaraz silna stacja lokalna. Ok, następna. Jak widzicie, zamyka zegar bez problemu. Dobra, tutaj mamy trójka. I zaraz zobaczymy, czy złapie nam Słowację. No i łapie Słowację. Nawet stereo się przebija. Tu druga Słowacja. Milé kamarátky, milí kamaráti, končí sa rómske slovo pre mladých, v ktorom sme sa rozprávali s Nadiou. No to jest ok. Słyszysz? Tak brzmi to, szczególnie, jeżeli chcecie. No to Dobra, jeszcze góra, coś na górze. Bez problemu. Sygnał maksymalny. www.sopotorium.pl. I na tym kończymy. A co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w mediach? To wszystko. To, co miało być zrobione według zaleceń, czy tam prośby właściciela. Uruchomiona końcówka mocy, zestrojony tuner. Skleiłem te jeszcze pokrętła. Wymieniłem żaróweczkę. Krótkie testy. Może wracać do właściciela. Krótki film o tym fajnym, małym amplitunerze. Staruszku. Do następnych filmów. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego. Cześć.